Cześć, tu Borg, Retrogralnie, a dzisiaj nie lada gratka dla fanów konsol Atari 2600 VCS, znanych u nas zazwyczaj pod nazwą Rambo, konsola telewizyjna Rambo. Dzisiaj specjalnie dla Was recenzja konsolki Retron 77, która jest właśnie emulatorem tych produktów Atari, no i tych chińskich również podróbek. A dodatkowo zaznaczam, że tą konsolkę nadal możecie ją kupić w polskim sklepie Euro RTV AGD. To co? Zobaczmy, co to właściwie jest. Ale zanim to zrobimy, chciałbym Was zaprosić do zapoznania się z ofertą naszego partnera, z ofertą firmy PCBWay. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i rozwiązań związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB. Jeśli się teraz zarejestrujecie na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który Wam wystarczy na zamówienie 5 sztuk takiej podstawowej płytki PCB, a możecie mi wierzyć, na takiej podstawowej płytce PCB możecie wykonać całkiem sporo ciekawych projektów, również związanych z retro. Także co? Zapraszam Was do zapoznania się z tą ofertą, a my wracamy do tematu odcinka. A tematem tego odcinka jest oczywiście konsolka Retron 77. I jest to już trzecia konsola z serii omawianych przeze mnie konsol Hyperkina. Wcześniej omawiałem konsolę Retron 1 HD, klona Nintendo Entertainment System, później Mega Retrona, czyli klona konsolki Sega Mega Drive, a dzisiaj przyszedł czas na konsolkę, która ma udawać Atari 2600, Atari VCS. I tutaj uwaga, na początek bardzo ważna, te dwie poprzednie konsole, które omawiałem, to nie były emulatory, to były sprzętowe klony swoich oryginalnych produktów i to jeszcze takie klony, których pierwowzory powstawały tam dawno kiedyś w latach 90., w momencie, w którym oryginały jeszcze można było otrzymać. Sprzętowe klony kompatybilne praktycznie w 100%, nie tylko z grami, ale i z osprzętem. Natomiast to tutaj to nie jest klon sprzętowy, tylko to jest emulator konsoli. Kiedyś nawet wspominałem, że te nowe podejście, emulowanie konsol, emulowanie systemów, wchodzi już pod szczechy. Zresztą weszło już jakiś czas temu z okazji konsolek mini, czy to tam NES-a, czy Segi, ale tutaj jest taka pewna wyjątkowa sytuacja, bo ta konsolka jest taką, bym powiedział, formą przejściową pomiędzy mini konsolką, a takim emulatorem bardziej sprzętowym. Już Wam powiem, o co chodzi, tylko jeszcze spójrzmy sobie na pudełko. Na pudełko, jak to pudełko Hyperiona, na zdjęciu widać konsolkę, widać taki typowo atorowy joystick. Mamy informację, że jest to konsolka obsługująca standard HD. Z drugiej strony jest napisane, że jest ona kompatybilna z kartridżami do Atari 2600, a także z grami Homebrew i to jest bardzo ważna informacja. Oraz oprócz tego wszystkie inne informacje, które mówią nam o tym, że mamy tutaj HD, obraz 16:9 albo 4:3, mamy załączony kontroler, czyli joystick, mamy załączony kabel micro USB, mamy też załączony kabel HDMI. Jak to zwykle bywa, ładowarki załączonej nie mamy, ale co, nie będę więcej się nad pudełkiem rozwodził, pokażę Wam konsolę. A konsolka Hyperkin Retron 77 prezentuje się właśnie tak. Mamy tutaj kwadratową bryłę z tym takim rozpoznawalnym ścięciem. Konsolka tutaj ma takie wyżłobienia przypominające nam trochę oryginalne konsole Atari VCS. Do tego również nawiązuje to takie pseudo drewno. Tutaj mamy slot na kartridże i to bardzo ważna uwaga, to jest działający slot na kartridże. Jak działający, powiem Wam już za chwilkę. Konsolka jest bardzo ciężka i wykonana z takiego naprawdę dobrego plastiku. Oczywiście, bądźmy szczerzy, w środku nie ma za dużo elektroniki, a ta waga to tak naprawdę związana jest z tym, iż mamy tutaj włożone do środka obciążniki, takie metalowe, ciężkie obciążniki, ale tak się robi w tych współczesnych konsolkach, wkłada się do środka jakieś obciążniki i ta konsolka dzięki temu nam po stole nie jeździ.
Muszę powiedzieć, że o ile design na górze konsoli mi się całkiem podoba, naprawdę jest ładny, no to przód konsoli już taki ładny nie jest. Mamy tutaj wejścia na joysticki, dwa wejścia DB9, mamy przycisk taki przesuwalny włączenia konsoli. Nie wiem, do czego on nawiązuje, bo takiego typu przycisków przesuwnych na oryginalnych konsolach Atari raczej nie było. One były takie raczej, wiecie, wajchy to były raczej. Mamy tutaj wybór poziomu dla gracza 1 i dla gracza 2. To są odpowiedniki guzików AB dla gracza 1 i gracza 2 w oryginalnych konsolach. Mamy też tutaj guziki, które mogą Wam wskazywać na to, że jest to konsola typu emulacyjnego. Guziki Save Load, no oraz takie, które mówią nam, że jest to Atari 2600, Reset i Mode. Z tyłu konsoli mamy to, co następuje, czyli wejście zasilania micro USB, jeszcze micro USB, wyjście HDMI, pełne duże HDMI, przycisk oznaczony tutaj napisem Fry, przycisk oznaczony tajemniczym napisem Fry, następnie przełącznik 4x3 16:9 oraz przełącznik kolor Black-White, który to możecie pamiętać też z oryginalnych konsol Atari. I na końcu mamy kartę SD, bo tutaj niespodzianka, cały system operacyjny tej konsoli jest nagrany na kartę SD. No może nie cały system operacyjny tej konsoli, ale pewna część systemu operacyjnego tej konsoli jest nagrana na kartę SD, co nam daje pewne fajne możliwości. Do konsoli dołączany jest również joystick. Jest to joystick nawiązujący kształtem do joysticków z Atari VCS i Atari 2600, ale z takim tutaj ścięciem hyperkina. Kolorystyka też jest taka, bym powiedział, trochę nawiązująca do oryginalnej, a nie do końca oryginalna. Dwa przyciski Fire, dobrze chodząca tutaj, chciałem powiedzieć gałka, to jest po prostu volant, jakiś taki patyczek. No ja do końca fanem tego typu joysticków nie jestem, ale jest to joystick, który nam się naprawdę kojarzy z Atari VCS i Atari 2600 i uwaga, jest to joystick zgodny ze standardem Atari, także można go podłączyć również do starej konsoli, tak samo jak do tego wejścia, do tego portu z przodu na Retronie 77 możemy podłączyć oryginalne joysticki od konsol, czy nawet oryginalne joysticki od komputerów, takie jak podłączamy do Commodorka czy do Atarynki. Co jeszcze musimy podłączyć? Zasilanie oraz oczywiście kabelek HDMI, bo ta konsolka ma tylko wyjście HDMI, nie ma wyjścia audio-wideo, także nie podłączymy już jej do CRT-ka bez odpowiedniej przejściówki, a ja tutaj specjalnie dla Was taką przejściówkę sobie przyniosłem, żeby móc Wam pokazać też, jak ta konsola może wyglądać podłączona do monitora CRT, ale też będę Wam pokazywał podczas tej recenzji filmy nagrane, zgrabowane normalnie cyfrowo z wyjścia HDMI. I co? I po uruchomieniu konsoli naszym oczom ukazuje się przerażająco straszne, okrutne menu z jakimiś ikonkami, które nie mają żadnych kształtów, są tylko podpisy. Możemy sobie wybrać najwyżej licencję, że jest to produkt licencjonowany, ale mamy tutaj jakieś gierki. I to są gry, które zostały wrzucone przez hyperkina na kartę SD, bo na tej karcie SD możemy znaleźć katalog ROM i umieścić tam gierki z oryginalnego Atari 2600, bo ta konsola była też reklamowana jako konsola, na której możemy grać nie w oryginalne, czyli pirackie gry z konsoli Atari 2600, które każdy chciałby ściągnąć z internetu, z jakiejś tam kolekcji ROMów i sobie uruchomić. Nie, my tutaj uruchamiamy homebrew, a w związku z czym, że uruchamiamy tutaj homebrew, no to tak naprawdę trudno jest mi nawet zrozumieć, o co tutaj chodzi. To jest jakaś dziwna gra, jakiś człowiek, jakiś pies, no nie wiem, o co tutaj chodzi. Naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. Po wyłączeniu, włączeniu wracamy do tego strasznego menu. Tutaj tak naprawdę, z tego co się orientuję, można wrzucić maksymalnie 20 gier. Jeśli wrzucimy do katalogu ROM więcej gier, one nam się nie pokażą. Nie pokażą nam się dlatego, iż Hyperkin w ten sposób chciał przekonać odbiorców
tej konsoli, a może chciał przekonać firmę Atari, że ta konsola nie służy do piracenia, tylko do uruchamiania homebrew. Ale nie tylko, bo mamy też tutaj przecież działający slot kartridża. Co z nim można zrobić? Ano, moi kochani, możemy do tego slotu włożyć oryginalną grę, na przykład Berserka, odpalić i co my tutaj widzimy? Gra odpalona. Tada! To co? Reset, czyli start gry i gramy. Gramy, a gra jak najbardziej działa. Przycisk reset restartuje nam gierkę, tak jak to robił przycisk na oryginalnym Atari. Przycisk Mode to jest ten drugi przycisk na Atari, który nam umożliwia zmianę trybu działania gry. Zazwyczaj wybieramy tutaj kolejny poziom. Przyciski Player 1 i Player 2 ustawiają nam poziom trudności A, poziom trudności B. No tak dokładnie jak się to robi na oryginalnej konsoli. I co ciekawe, kartridże, które teraz wkładam, to są kartridże z systemu NTSC, a mimo wszystko pokazują nam się elegancko w dobrych kolorach. Dlaczego? Ano dlatego, że konsola ta automatycznie wykrywa rodzaj włożonego kartridża. Włóżmy teraz do konsolki E.T., najbardziej sławną grę na Atari 2600, w którą grałem tylko na Rambo ze złą kolorystyką, a teraz zaraz się okaże, czy w końcu będę miał dobrą kolorystykę na tej grze i w końcu mam to. Zamiast fioletowej mam zieloną trawę. No i grać raczej z Wami tutaj nie będę, no bo ta gra jest dosyć okrutna mimo wszystko. Mimo że ją bardzo lubię, jest to okrutna gra. Możecie się zastanawiać, jak to jest tutaj zorganizowane, że ja sobie wkładam do emulatora konsoli oryginalny kartridż i on się uruchamia. Jak to się dzieje? Ano dzieje się to w ten sposób, iż w tej konsoli mamy tak naprawdę wbudowany sczytywacz ROM-u z kartridża. To znaczy, że po włożeniu kartridża i uruchomieniu konsoli, konsola pierwsze co robi, to pobiera zawartość kartridża, pobiera plik ROM, który kopiuje sobie tam do jakiejś takiej pamięci, powiedzmy podręcznej, i dopiero z tej pamięci podręcznej uruchamia na emulatorze grę. No i to by było teoretycznie wszystko, co bym mógł o tej konsoli powiedzieć. Działa, uruchamia kartridże, niby wszystko. I muszę Wam powiedzieć, że gdy tę konsolę uruchomiłem pierwszy raz, zobaczyłem to menu, sprawdziłem, że rzeczywiście uruchamia gry z kartridży, ale to właściwie wszystko, to byłem trochę smutny. Ale wtedy dowiedziałem się, że społeczność dokonała w tej konsoli strasznego przełomu. Przełomu, który tak naprawdę też umożliwił Hyperkin. Otóż ta konsola jest oparta o bardzo znany, najlepszy emulator Atari 2600, emulator Stella. I ten emulator, ta Stella, jest nagrany tutaj na karcie SD. I okazuje się, że tutaj jest nagrana jakaś stara wersja Stelli, chyba 3,5, działająca w bardzo ograniczonym zakresie, nie posiadająca właściwie żadnych opcji, ale dzięki temu, że jest to open source'owy emulator, to firma Hyperkin udostępniła jego cały kod i udostępniła ten kod w formie zmodyfikowanej. Tak naprawdę udostępniła cały obraz tej karty SD. No i sprytna społeczność wzięła się za siebie i zmodyfikowała tą kartę SD w ten sposób, iż możemy na nią załadować specjalną nową wersję Stelli, wersję bodajże 6. coś tam, która już wygląda zupełnie inaczej. No, ten obraz Stelli, to menu pozna chyba już każdy z Was. To jest takie same menu Stelli, jakie zobaczycie uruchamiając ten emulator na PC-cie, na Windowsie, na Linuxie, gdziekolwiek. Dodatkowo tutaj na tą kartę SD możemy teraz wgrać nie 20 gier, ale możemy sobie wgrać pełniutką bibliotekę gier na Atari i ja nie omieszkałem tego zrobić. Uruchommy na przykład River Raida,
chwila, moment i Riverride uruchomiony. No i co Wam mogę powiedzieć? No, w tym momencie, kiedy możemy już trochę ominąć to takie zabezpieczenie wprowadzone przez Hyperkina, które okazało się być bardzo miękkim zabezpieczeniem i podejrzewam, że twórcy tej konsoli bardzo dobrze wiedzieli, do czego ona ma tak naprawdę służyć, to możemy dzięki temu odpalić każdą grę. Ale uwaga, uwaga, tutaj jeszcze są pewne drobne zmiany. Po pierwsze, z tyłu te guziki Fry 4x3 BW zmieniają swoje działanie. Teraz możemy dzięki tym guzikom po pierwsze wrócić do menu głównego, wciskając przycisk najbardziej po prawej stronie. Przycisk środkowy uruchamia nam pełne menu modyfikujące działanie gry, takie menu, jakie można wywołać w pełnym programie Stella na PC-cie. I możemy tutaj robić tak naprawdę wszystko. Do tego menu wchodzimy środkowym klawiszem, a wychodzimy z niego za pomocą joysticka. Co ciekawe, ten przycisk najbardziej po lewej stronie, przycisk kolor czarno-biel, dalej działa jak działał. Tak samo jak działają przyciski Save i Load, które działają bez zmian, chociaż w przypadku teraz tych większych możliwości możemy sobie zmienić numer save state'u, który obsługujemy. Możemy mieć dzięki temu więcej save'ów z tej samej gierki. Jedna ważna uwaga, nadal działa to, co działało na oryginalnym oprogramowaniu, czyli uruchamianie gier z oryginalnych kartridży, bo głupio by było, gdyby ta funkcja nagle przestała działać, ale co bardzo ważne, modyfikując dosłownie jeden plik w konfiguracji na karcie SD, możemy tak skonfigurować tą konsolę, że po włożeniu kartridża i po uruchomieniu konsoli, oprócz tego, że gra nam się włączy, to ROM z tego kartridża nam się zapisze też na karcie SD, zapisze się jego kopia na karcie SD. I ja, korzystając z tej okazji, skopiowałem na kartę SD praktycznie wszystkie moje kartridże, kilkadziesiąt, i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tej takiej funkcji. Z tego względu, iż część moich kartridży nie uruchamiała mi się już na oryginalnych konsolach Atari 2600 czy tam Rambo. Nie uruchamiała się, bo być może była, taka bym powiedział, troszkę zaśniedziała, może jakieś tam błędy występowały. Nie uruchamiała się, a na tej konsoli się uruchomiła. Prawdopodobnie dlatego, iż podczas startu konsoli i próby ładowania tego ROM-u na kartę SD, ten ROM prawdopodobnie się ładuje tak długo, aż się zgra poprawnie. Ewentualnie się dopiero po kilkunastu sekundach ta próba, jeśli naprawdę jest uszkodzony mocno kartridż, ta próba się wysypuje, ale to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Także Retron 77 z tą kartą SD, z tym uzupełnionym, polepszonym oprogramowaniem, to jest doskonałe narzędzie do prezerwacji gier z Atari 2600. Bardzo Wam polecam wykorzystanie tej konsolki m.in. do tego. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której wspominałem. Tak jak mówiłem, możemy do tej konsoli podłączyć zwykły joystick w standardzie Commodore, w standardzie Atari i nam to będzie jak najbardziej działać, co się postaram teraz zademonstrować. Działa. Dziwnym nie jest, żeby nie działało. Co ciekawe, teoretycznie można do tej konsoli podpiąć też paletki, czyli takie kontrolery znane bardziej pewnie z Ponga, które też wyszły na Atari 2600 i o których kiedyś zrobiłem film. Tak, chyba nawet zrobiłem film, ewentualnie był to live, podlinkuję go. Testowałem gry na te wiosełka, na te paletki, ale z tego, co słyszałem, działają one bardzo słabo. Praktycznie nie działają na oryginalnym oprogramowaniu. Na tej ulepszonej, nowszej Stelli podobnież jako tako działają, ale już szczerze nie chce mi się ich wykopywać z szafy, bo gdzieś je zgubiłem, a te muzealne są zamknięte w gablocie na śrubki, także nie będę ich wyciągał,
ale musicie mi uwierzyć, nie działają one za dobrze. Także jeśli chcecie pograć w te takie gierki paletkowe, no to nie na paletkach. Także co mogę o tej konsoli powiedzieć tak ogólnie? Kosztuje ona ponad 400 zł i jest emulatorem Atari 2600. No i trzeba powiedzieć, że jako emulator Atari 2600 udający prawdziwą konsolę, jeśli chcemy zagrać z oryginalnych kartridży, no to sprawia się bardzo dobrze. Podłączenie oryginalnej konsoli Atari 2600 do współczesnego telewizora jest praktycznie niemożliwe. Przez RF, czyli sygnał telewizyjny, taki radiotelewizyjny, osiągniemy obrzydliwe efekty. Jeśli mamy zmodowaną konsolę do wyjścia audio-wideo, to i tak większość telewizorów ma teraz ogromnego laga. Niestety też praktycznie żaden upscaler, oprócz tych naprawdę najdroższych, nie jest w stanie upskalować sygnału wideo. No, RF-a to nie może upskalować, bo nie ma wbudowany praktycznie żaden upscaler tunera telewizyjnego. Chyba nie ma takiego już w tym momencie dostępnego na rynku urządzenia nowego. Ale też żaden upscaler do HDMI nie jest w stanie upskalować obrazu wideo z zmodowanej konsoli, bo ten obraz wideo jest bardzo niestandardowy, naprawdę bardzo niestandardowy. Także jeśli chcecie zagrać z oryginalnych kartridży, no to ta konsolka się jak najbardziej nadaje, ale muszę Wam powiedzieć, że kupując ją oryginalnie i widząc to okrutne menu tego systemu, który jest tutaj wbudowany po zakupie, no to bym żadnemu człowiekowi nie polecał kupowania tej konsoli, bo to, co tutaj od Janie Pawliuk Hyperkin, to się po prostu w głowie nie mieści. To jest tak okropnie spaprany system, tak żenująco ma niską funkcjonalność, jeśli chodzi o opcje, bo nie ma tutaj żadnych opcji, że aż wstyd. Ale na szczęście sam sprzęt jest spoko i na szczęście mamy ten rozwojowy system, który możemy sobie ściągnąć z GitHuba, a wtedy ta konsola jest po prostu cud malina, szczególnie jak mamy oryginalne jeszcze kartridże i możemy sobie albo zagrać z plików z karty SD, albo sobie zagrać z kartridży, czy tam zrzucić kartridże na kartę SD. Ale nie mówcie innym, że Wam to powiedziałem. Tak szczerze, równie dobrze możecie sobie zainstalować Stellę na PC-cie i grać w to samo w pełnym piractwie już na komputerze. Tylko nie mówię. Tylko wiecie, wtedy gracie na PC-cie, a nie na konsoli. A jest to pewna różnica, bo na PC-cie pewnie gracie gdzieś tam przy biurku, może na laptopie, a taką konsolkę możecie podłączyć do telewizora i grać rodzinnie przy telewizorze. Jest to jednak mimo wszystko drobna różnica. I co? I chyba to wszystko w tym temacie. Zapraszam na Discorda, zapraszam do wsparcia nas na Patronite, czy to na YouTubie. Z tych pieniążków kupujemy różne konsole. Tej konsoli akurat nie kupiłem, bo kupiłem z Waszych datków Retrona 1 i Mega Retrona. To już i tak były wysokie koszty. Ta konsolka mi została pożyczona do testowania, za co bardzo dziękuję. I co? No i chyba widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.